Safari to zdecydowanie największa przygoda, jaka nas do tej pory spotkała w Afryce i to już po raz 6. Tym razem korzystamy z Zanzibaru jako bazy wypadowej. Odkryj z nami, jak unikać typowych błędów i zorganizować wyprawę życia, czerpiąc z naszych doświadczeń i błędów, które uczyniły każde kolejne safari jeszcze bardziej ekscytującym. Patrzcie na to, co tutaj jest. Większość ludzi jedzie na safari raz w życiu, więc warto naprawdę zrobić to dobrze i nie zmarnować tego wyjazdu. Nasze porady pomogą Ci maksymalnie wykorzystać każdy moment tej wyjątkowej przygody, niezależnie od tego, czy jest to Twoje pierwsze safari, czy kolejna ekspedycja w Afryce. Moi drodzy, kiedy przekroczę się tą bramę widoczną za mną, nie wiem jak wy, ale my mamy tak, że po prostu zostawiamy cały świat za sobą. Jeśli myślisz o wybraniu się kiedyś na safari lub może już planujesz taki wyjazd, nie tylko z Zanzibaru, choć na tym przykładzie będziemy dzisiaj się opierać, to koniecznie obejrzyj ten film. Zanzibar jest świetną bazą wypadową na safari w kontynentalnej Tanzanii, kraju, który w 2024 roku został okrzyknięty najbezpieczniejszym krajem do odwiedzenia w Afryce. Podczas egzotycznych wakacji na tropikalnej wyspie możesz sobie zrobić przerwę od plażowania i udać się na przygodę życia. Moi drodzy, jak się zastanawiacie, co się dzieje, jak się zachce siusiu na safari, no to macie odpowiedź. I właśnie w dzisiejszym odcinku będzie o tym, jakich błędów lepiej nie popełniać, aby ta jedyna w swoim rodzaju przygoda zapadła w pamięci na całe życie. Dowiedz się, co robić, a czego unikać. To już nasze 6. safari, więc mamy mnóstwo wskazówek i ciekawostek, które mogą całkowicie zmienić Twoje doświadczenie. Moi drodzy, witamy w Indiana Jones. Dzisiaj zabieramy Cię z nami na safari z Zanzibaru do kontynentalnej Tanzanii. Zanzibar to autonomiczna część Tanzanii. Wyspa posiada swój rząd i swoje przepisy, jednak jest to wciąż Tanzania. Zatem jeśli przylatujesz na Zanzibar, to masz już wizę, która jest potrzebna, aby pojechać na safari w kontynentalnej Tanzanii. Nie ma żadnych dodatkowych obowiązkowych wymagań czy szczepień. Jeśli jesteś już na Zanzibarze, to masz wszystko, aby udać się na safari na kontynent. Należy tylko pamiętać, aby dokonać właściwych wyborów, decydując się na to, z kim takie safari chcesz zorganizować. Dzisiaj mamy kilka porad i kilka błędów, których lepiej się wystrzegać, aby safari było udane, niezapomniane i aby wydobyć z takiego wyjazdu jak najwięcej, a zapłacić jak najmniej. Ruszamy na kontynent, 7 rano, płyniemy do Dar es Salaam i ruszamy do parku Mikumi. Sama ta droga, zobaczycie, to jest już przygoda sama w sobie. My zawsze to lubimy, można zobaczyć kawał Afryki, której nie widzi się na Zanzibarze, to jest zupełnie co innego, także do zobaczenia z drogi. Moi drodzy, to jest Dar es Salaam, miasto, które ma mniej więcej 7 milionów mieszkańców. Dar es Salaam nazywane jest Nowym Jorkiem Afryki. Od portu w tym mieście zależne jest 7 krajów. Uganda, Rwanda, Burundi, Congo DRC, Zambia, Malawi and Zimbabwe. Taka ciekawostka, w tym roku Tanzania została ogłoszona najbezpieczniejszym krajem w Afryce. Do odwiedzenia w Afryce, tak. Czy wiesz, że dobry, doświadczony przewodnik może być różnicą pomiędzy niezapomnianą przygodą a katastrofalnym doświadczeniem? My name is Emmanuel. I'll be your driver and guide for these 3 days. So right now we are starting our journey. It's about 5 to 5.5 hours, but in 2 or 2.5 hours we will stop for lunch. Mają tutaj pyszne jedzenie i widok na góry Uruguru. Słuchajcie, szkoda, że to jest kamera szerokokątna i ona oddala, bo tutaj jest piękny widok. Za godzinę będziemy na miejscu, za 1,5 może godziny i kilka godzin safari do wieczora i później zostajemy na drugi dzień, na cały dzień safari. Jeżeli ktoś jedzie tylko na jeden nocleg, no to wtedy jest na drugi dzień znowu kilka godzin, 4-5 godzin i się powoli wraca do Dar es Salaam, żeby zdążyć na samolot na Zanzibar. My zostajemy jeszcze calutki dzień jutro i kilka godzin rano będziemy mieli 3. dnia. I tak polecam to zrobić, bo słuchajcie, jest dużo więcej czasu na safari. Jak się doda jeden nocleg, to jest koszt około chyba $350 dodatkowo za 2 osoby, za parę, nie za osobę. I macie caluśki dzień od rana do wieczora. To jest naprawdę fajne przeżycie. Podczas jednego z naszych pierwszych safari mieliśmy szczęście jechać z przewodnikiem o imieniu Frank. Frank miał niesamowite oko do zauważania zwierząt, które nawet doświadczeni podróżnicy mogliby przeoczyć. Pewnego razu dzięki jego umiejętnościom zdołał wypatrzeć z daleka rzadkiego lamparta przechodzącego przez piaszczystą drogę Parku Narodowego. Bez jego doświadczenia i intuicji przestraszylibyśmy go i pewnie uciekłby w krzaki. Lampart przez chwilę nas obserwował, po czym i tak uciekł, jednak gdyby nie Frank, nie byłoby szansy przyjrzeć mu się nawet przez chwilę. Ta wyjątkowa obserwacja
obserwacja stała się jednym z najbardziej pamiętnych momentów naszego wyjazdu. Końcowe momenty udało się nawet uchwycić na wideo. Ale mamy zakończenie dnia. Widzieliśmy Leoparda? Lamparta. Lamparda, o. Leopard. Lamparda. Leopard. Leopard. In Polish it's... Po polsku. In Polish it's Lampard. Lampard. Yes. Wybierając losową firmę lub po prostu kupując safari od Beach Boya na Zanzibarze, można popełnić pierwszy z błędów, o których dzisiaj mowa, a mianowicie wybranie się na safari z niedoświadczonym przewodnikiem lub wręcz tylko kierowcą, który wie jedynie jak przez park przejechać. Lokalni sprzedawcy mogą też stosować sztuczki typu straszenie ciebie, że na kontynencie nie jest bezpiecznie, więc lepiej lecieć samolotem. Pamiętajcie, że na Zanzibarze wam będą mówić różne rzeczy na temat kontynentu i na temat safari. Miejcie na uwadze to, że dużo rzeczy będą wam mówić po to, żeby wam sprzedać po prostu swój produkt. Ja nawet raz usłyszałem, że w Dar es Salaam wywiozą nas gdzieś i okradną. Jak wyglądała rzeczywistość tego miasta? Zobacz w naszym odcinku. Kierujemy się w stronę tych najwyższych wież, to jest takie centrum chyba, tam będzie się najwięcej działo. Tam chodziliśmy po ulicach nocą z kamerą w rękach i ani przez chwilę nie czuliśmy się zagrożeni. Buty na chodniku na sprzedaż. Nie bez powodu w 2024 roku Tanzania została uznana za najbezpieczniejszy kraj do odwiedzenia w Afryce. Słyszałem też historię, że osoby organizujące wyjazdy tylko do jakiegoś jednego parku mówiły osobom zainteresowanym safari, że na przykład w Mikumi lub w innych parkach nie ma w ogóle lwów. Kiedyś jeden z gości safari Franka zapytał, dlaczego jedziemy akurat do Mikumi, jak w Mikumi nie ma lwów. Tak mu powiedzieli, tak im powiedzieli na Zanzibarze. Jest to całkowicie nieprawda, na Mikumi jest bardzo dużo lwów i na tej samej wycieczce safari widzieli 3 razy lwy. My spotkaliśmy 7 lwów w jednym miejscu w Mikumi. Leżały i bawiły się dosłownie metr od naszego auta. Dlatego zawsze bierz poprawkę na to, co usłyszysz i jeśli pewności nie masz, to sprawdź te informacje albo napisz komentarz pod tym filmem, to postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. What animals you will not find in Mikumi? Rhino and also cheetahs. We have leopards, but no cheetahs. All other animals you can find here in Mikumi. Safari z Zanzibaru bardzo łatwo zorganizować, jeśli zna się sprawdzonego przewodnika, który załatwi za ciebie wszystko, począwszy od transportu spod dowolnego hotelu na Zanzibarze. My name is Mohammed. So when you are coming to Zanzibar and also you want to do safari with the Frank, you will be with me. I will be your driver from the hotel to the ferry and from airport to the hotel also. Doświadczenie przewodnika też będzie miało wpływ na bezpieczeństwo podczas safari, bo niedoświadczony kierowca może podjechać na przykład zbyt blisko agresywnego słonia, po którego zachowaniu można zauważyć, że lepiej do niego nie podjeżdżać. Moi drodzy, to było najbliższe spotkanie ze słoniem, jakie mieliśmy okazję. Jego trąba w pewnych momentach była może 40 cm od nas. O, no bo ja myślałam, że on tą trąbą to właśnie nie ma. Frank mówi, że on sprawdzał, wąchał sobie, co to za zapach, żeby rozpoznać zapachy. Pomyśl o safari, gdzie każdy moment jest dostosowany do Twoich osobistych oczekiwań. Brzmi idealnie? Moi drodzy, tak się spędza Dzień Kobiet z Frankiem na safari. To w ogóle nam nie powiedział, niespodzianka. Ja mi sobie wszystkiego najlepszego. No. Frank, Wszystkiego najlepszego. wszystkiego najlepszego Skoga najlepszego. z okazji Dnia kobiet. Happy Women's Day. Sprawdź, co może się zdarzyć, gdy wybierzesz mniej osobistą opcję. Na jednym z grupowych safari, gdzie byliśmy, jeden z uczestników był szczególnie zainteresowany ptakami. Niestety reszta grupy nie podzielała jego pasji, co sprawiło, że kierowca zignorował wiele miejsc, które mogły być rajem dla ornitologa. Wybierając prywatne safari, każdy uczestnik może spersonalizować trasę pod własne zainteresowania, co sprawia, że każda obserwacja nie tylko jest możliwa, ale prawie gwarantowana. Ten punkt to może nie jest do końca błąd, ale zdecydowanie lepiej ogląda się zwierzęta i podziwia te cudowne widoki w spokoju i w ciszy. Dlatego świetnym wyborem będzie właśnie prywatne safari. Wbrew pozorom nie jest ono wcale dużo droższe niż safari w większej grupie, bo większość kosztów jest i tak stała, jak na przykład transport, wstęp do parku narodowego, nocleg czy wyżywienie. Jednak fakt, że jedziesz na tę niesamowitą przygodę i masz do własnej dyspozycji przewodnika i samochód terenowy z otwieranym dachem całkowicie zmienia przeżycia na takim safari. Uwierz mi, byliśmy już na 6 różnych safari. Dobry przewodnik też wie, jak i gdzie szukać konkretnych zwierząt. Ten błąd, czy raczej punkt z prywatnym safari nie jest obowiązkowy do spełnienia, aby się dobrze bawić, ale różnica w cenie naprawdę nie jest aż tak duża, a zdecydowanie warto. Pod koniec filmu powiem, ile takie safari może kosztować i jak to wszystko zrobić dobrze.
Czy jednodniowe safari może dać Ci pełne spektrum doświadczeń, które oferuje Afryka? O to, co możesz stracić, decydując się na tak krótką wycieczkę. W trakcie naszego dwudniowego safari w parku Mikumi mieliśmy okazję obserwować, jak zmienia się aktywność zwierząt od świtu po zmierzch. Pierwszego dnia już na samym początku zobaczyliśmy upolowanego przez lwy bawoła. Kiedy wróciliśmy tam w okolicy południa, sępy już kończyły dojadać resztki. To doświadczenie było możliwe tylko dzięki temu, że byliśmy na miejscu o świcie. W jednodniowym safari, które rozpoczyna się znacznie później, przegapilibyśmy takie momenty, które są esencją prawdziwej przygody w Afryce. Zatem kolejnym błędem, jaki naszym zdaniem można popełnić jadąc na safari, jest wybór wycieczki tylko na jeden dzień. To jest, moi drodzy, ta godzina, czyli w okolicach południa, kiedy tych zwierząt jest jakby mniej i tak jeździmy. Więcej jest jeżdżenia, mniej spotykania tych zwierząt. Oczywiście jakieś można spotkać, bo gdzieś tam daleko widzimy słonie, gdzieś tam daleko widzimy bawoły, ale na przykład lwów w ogóle już nie widać o tej porze. Jakieś impale czasami trafimy, właśnie przejeżdżamy koło małej grupki impali, ale jest tego zdecydowanie mniej. Także najwięcej się dzieje właśnie rano i najwięcej się dzieje wieczorem. Jadąc na jednodniowe safari, będziesz w parku tylko kilka godzin w okolicach południa, więc omijasz najciekawsze momenty na safari. No i właśnie to jest plus zostania w parku na noc. Z rana widzimy mnóstwo zwierząt, są bardzo aktywne z rana, bo jeśli by wyszło już teraz słońce, paliłoby, by był upał, to zwierzęta najprawdopodobniej ukrywałyby się gdzieś w cieniu, czyli jest rano, jest dużo zwierząt, zwierzęta są aktywne, jedzą, wystarczyło wyjść, nie wiem, jesteśmy chyba z 10 minut dopiero w trasie, a widzimy ogromne stada goźdzów, antylop, żyraf, jest pięknie. No i kolejną rzeczą przemawiającą za safari z noclegiem jest świetna przygoda. Moi drodzy, wylądowaliśmy w miejscu, gdzie będziemy nocować. Widoki cudowne. Jejku, nie wiem, czy ta kamera odda to. Taki nocleg w Parku Narodowym to niezapomniane chwile. My w Parku Mikumi słyszeliśmy w nocy pod naszymi oknami guźce, a w Serengeti, niedaleko naszych namiotów, słyszeliśmy ryczącego lwa. Zgadza się, miejsca noclegowe w parkach nie są ogrodzone, więc zwierzęta mogą podejść naprawdę blisko. No! O jest! Słuchajcie, słonie są zaraz koło kampingu. Przy obozowisku. Ale oczywiście nie ma się czego obawiać, na miejscu są uzbrojeni strażnicy. This Kalashnikov? What kind of gun is it? AK-47. 47, wow. Czy wiesz, że wybierając się na dłuższe safari możesz nie tylko zobaczyć więcej, ale nawet zaoszczędzić? Dobre planowanie może obniżyć koszty Twojego wyjazdu. Na wiele naszych safari, zwłaszcza do tych bliższych parków narodowych, wybieramy się transportem lądowym. W tym roku udaliśmy się właśnie tak do Parku Narodowego Mikumi. Choć droga była dłuższa, pozwoliło to znacznie obniżyć koszty transportu. Wjeżdżamy w region, jak się nazywają góry? Morogoro. Moi drodzy, za chwilę piękne widoki będą. Jakbyście chcieli zobaczyć więcej, jak wygląda droga, więcej ciekawostek z drogi, więcej przebitek, to zapraszamy na nasz kanał vlogowy. Tam będzie spoko, fajny vlog z całej podróży. A tymczasem do zobaczenia już za chwilę w parku. Dzięki temu zamiast jednodniowego safari mogliśmy stać się uczestnikami dwudniowej wyprawy z noclegiem w parku, a całość za cenę niższą niż krótka wycieczka jednodniowa Moi samolotem. drodzy, po raz pierwszy testujemy trzcinę cukrową, znaczy piliśmy sok z trzciny cukrowej, ale nigdy jej nie przeżuwaliśmy. Ją się gryzie, żuje i resztę się wypluwa. Próbujmy. Dobre. Przemierzając kontynentalną Tanzanię, mieliśmy okazję zobaczyć kawał prawdziwej Afryki, której nie zobaczy się na Zanzibarze. Od wielkich miast, przez malownicze wioski i lokalne miasteczka, po imponujące góry Uluguru. Obserwowanie codziennego życia mieszkańców Tanzanii i zmieniającego się krajobrazu dało nam szerszą perspektywę tego fascynującego kraju, której nie moglibyśmy doświadczyć przebywając tylko na Zanzibarze. To uczyniło naszą przygodę jeszcze bardziej niezapomnianą i ekonomicznie uzasadnioną. Moi drodzy, jak się zastanawiacie, co się dzieje, jak się zachce siusiu na safari, no to macie odpowiedź. Są miejsca, w których można wyjść. Przewodnik sprawdza najpierw, czy jest bezpiecznie, czy nie ma żadnych zwierząt i wychodzimy. Tutaj można zrobić sobie siusiu gdzieś w krzaczorach. No niestety nie ma toalet z bieżącą wodą, ale lepsze to niż... tutaj już jesteśmy koło krawędzi wody. Trzeba uważać na krokodyle. Jak zorganizować takie safari? Zdecydowanie chcemy polecić Ci wybranie się na takie safari z przewodnikiem, z którym już kilka razy mieliśmy okazję na safari być. Ma na imię Frank i prowadzi wraz z bratem niewielką firmę organizującą wyjazdy na safari szyte na miarę. Moi drodzy, spakowani, przygotowani, ruszamy do Parku Narodowego Ruaha. Natalia is asking if we're going to sleep in tents. In the cottage. In a cottage. Under the sky. Because I know you don't like the tent.
because there's a lot of snakes there. She likes snakes. Tents, but I like snakes. What about spiders? She loves them. With chili. That With chili. doesn't sound good. Frank, I have a question. I got bitten by tsetse fly. Should I be worried? No, everybody dies. Don't worry. The East African distribution of the tzitzis doesn't carry trypanosomiasis. Trypanosomiasis is a sleeping sickness, Yeah. and mostly is on the far Western Africa. If you get bitten, you get itchy and pain, but no sickness. That's it. Okay. I've bitten with millions of them. Moi drodzy, kojarzycie serial Big Bang Theory. Tam był jeden odcinek, kiedy Sheldon, czy mu się to śniło, już nie pamiętam dokładnie, że ktoś przyniósł fotel do domu, taki gdzieś tam z ulicy, który sobie stał. No i Sheldon sobie siedzi któregoś razu na nim, a tam coś się zaczyna ruszać. Się okazało, że coś tam w nim sobie żyło. I słuchajcie, wychodzę sobie na taras tutaj, w tym domku. Siadam sobie, jest taka piękna kanapa i mówię, coś magnezu chyba nie brałem dawno, bo coś mi tak drży mięsień z tyłu, a po chwili mówię, nie, to nie mój mięsień drży, coś jest nie tak. I sprawdzam. Jest. Widzieliście to? It's gonna be hot, but you don't feel much this heat because there is less humidity, and you have to remind yourself to keep drinking water because you don't feel the heat, but you are drying yourself. Okay. Yeah. Frank ma kilkanaście lat doświadczenia jako przewodnik safari. Jest on także często zapraszany na Uniwersytet Wildlife w Tanzanii, gdzie uczy studentów, którzy często później sami też zostają przewodnikami. Ma on zatem spory autorytet w swoim kraju. Co roku jeździ na safari z fotografami z National Geographic, a raz na safari jego gościem był sam Boris Johnson, kiedy był jeszcze burmistrzem Londynu. Which is your favorite wild animal? Oh yeah. Baboon. Baboon? Yes, baboon. I like baboon because it's a funny animal. Funny. Every time I see baboon, they must be doing something funny. Yes, I like baboons. Jego brat Emanuel, z którym mieliśmy okazję być na safari właśnie w tym roku, to też świetny przewodnik z 13-letnim doświadczeniem. Emmanuel, how long you've been safari tour guide? 13 years now. 13 years now. 13 Oh, that's a years. lot of experience. Obaj to także świetne osobowości i mili ludzie, którzy kochają to, co robią i z pewnością zauważysz to podczas wyjazdu na safari z którymś z nich. To są w ogóle bracia. Tak jest. Piszcie, czy są podobni, jak myślicie. Frank zorganizuje dla Ciebie wszystko od odbioru spod hotelu na Zanzibarze, aż po powrót pod sam hotel. Ty nie musisz się martwić niczym. Większość ludzi wybiera się na safari raz w życiu, dlatego uważam, że należy zrobić to dobrze, a nie tylko odhaczyć to jedynie, żeby móc się pochwalić, że się na safari było. W cenie takiego safari jest pełne wyżywienie, wstępy do Parku Narodowego, nocleg lub noclegi, samochód terenowy zawsze z otwieranym dachem, przewodnik, którego masz tylko do swojej dyspozycji i woda w samochodzie na czas całego safari. Najpopularniejszym kierunkiem safari z Zanzibaru pośród gości Franka jest Park Narodowy Mikumi. Jest takim fajnym miejscem moim zdaniem, bo to jest niedaleko Dar es Salaam. Jest taki spokojny ten park, nie ma takich tłumów. No teraz jesteśmy sami, praktycznie jeździmy sobie. Jak się zatrzymujemy, to jest tak cicho i słychać tylko te odgłosy natury. Czasami przyjedzie jakiś samochód tam inny, ale to nie jest to co w Serengeti, że tam jeden za drugim praktycznie czasami, wiesz, mało, że się korki nie spojrzy. No, tak jakoś taki spokój tutaj jest, tak To się ma czuję, swój taki, plus, no. ma to swój urok na pewno. Mikumi to jeden z częściej odwiedzanych parków z Zanzibaru, z tego względu, że jest w miarę blisko, czyli można tutaj przyjechać na przykład z samochodem z Dar es Salaam i takie safari wtedy wychodzi sporo taniej niż safari samolotem. Safari można też zorganizować w parkach takich jak Selu, ale on jest dużo bardziej mokry i tam tylko w sezonie suchym warto się wybrać. Jest to też bardzo duży park, a zwierząt jest podobna ilość jak w parku Mikumi, więc jest też trudniej je dostrzec. With geographical landscape and vegetations, also Seru is beautiful, but with animals, Mikumi it's better. Frank może też zorganizować safari w parkach północy, jak na przykład Serengeti, Ngorongoro czy Tarangire. Wtedy z Zanzibaru już polecisz samolotem do Arusha, bo te odległości zaczynają być zbyt duże, aby pokonywać je samochodem.
Parki północy są jednak sporo droższe, a przez odległość minimum czasu, na jaki warto się tam wybrać, to 2 noclegi. Jeśli zatem interesuje Cię safari na północy Tanzanii, napisz maila po wycenę. Adres znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Aby otrzymać dokładną cenę takiego safari do któregokolwiek z parków, wyślij maila z informacją, dla ilu osób ma to być safari oraz na ile noclegów i czy ma to być park Mikumi, czy jakiś inny park w Tanzanii. Adres e-mail, jak już mówiłem, jest na dole w opisie. Maila możesz napisać w języku polskim, a jeśli interesuje Cię, aby safari było prowadzone również w języku polskim, to daj znać w mailu. Całość za safari jest płatna na miejscu frankowi, kiedy będziesz już w drodze na safari. Nie ma więc zaliczek i żadnego ryzyka. Jeśli nie chcesz jednak wozić ze sobą gotówki, to daj znać w mailu, bo za safari można też zapłacić przelewem. Jeśli interesuje Cię więcej na temat safari, to mamy już na kanale kilka odcinków z różnych parków narodowych. Playlistę do tych filmów dodam na dole w opisie. Albo jeszcze lepsza opcja, zostać na safari 2 noce. Wtedy już macie jeszcze dodatkowo calutki dzień na safari, tak jak my właśnie dzisiaj. Jest przed 8 rano, zaraz wjeżdżamy do parku i będziemy w nim aż do godziny gdzieś 18, jak zacznie się robić powoli ciemno. Wtedy zyskujesz sporo dodatkowego czasu na podziwianie zwierząt i tego wspaniałego miejsca. Wyślijcie maila, na dole w opisie jest mail i można wycenę takiego safari zorganizować. Oni organizują prywatne safari, czyli macie całe auto tylko dla siebie, nie jesteście z obcymi ludźmi. Można się skupić na poszukiwaniu zwierząt, które najbardziej Was interesują. Zdecydowanie taką formę safari polecam, żeby nie odhaczyć, tylko nie wpaść z grupą osób, przylecieć na 3-4 godziny do parku. Przyjeżdżając tutaj samochodem, fakt, że droga trwa trochę dłużej, ale jest się w parku minimum 2 razy dłużej niż na takim safari samolotem, które kosztuje często nawet więcej niż takie 2-dniowe safari. Przykładowe ceny znajdziesz w opisie filmu, a po konkretne już ceny wyślij maila z zapytaniem. Przeżyj niesamowitą przygodę, zorganizuj swoje safari dobrze i nie popełnij błędów często popełnianych przez wiele osób odwiedzających Zanzibar czy Tanzanię. A jeśli jeszcze nie planujesz wyjazdu na Zanzibar, to zobacz film z najciekawszymi atrakcjami na tej egzotycznej wyspie. To przez te miejsca miliony osób pokochały Zanzibar. Film już wyświetla się na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia w tamtym odcinku. Cześć!